Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj akwarium dla gupików Campoma 31. To oczywiście dzikie gupiki. Pochodzą z Wenezueli, z takiego jeziora Campoma, albo też laguny Campoma. Zależy jak na to patrzeć. Wdzięczne gupiki. Obecnie nie mam ich zbyt dużo, bo dużo z nich pojechało do Polski niedawno. Także ryby rozprzestrzeniam jak tylko mogę. No oczywiście na rybkę jest sporo, więc zaraz u mnie będzie pełno ryb. Te gupiki Campoma oczywiście występują w różnych formach. No jest ich chyba około setki najróżniejszych form kolorystycznych. No jak to z gupikami bywa, trzeba je segregować, no bo uciekają. Najczęściej idą w kierunku welonowatości płetw, coś jak ten tutaj samiec. Charakterystyczne też dla nich jest taki marmurkowy wzorek na bokach ciała. Niestety ruszają się tak szybko, że ciężko to pokazać. Zobaczmy, może na zbliżeniu się uda. Dam im karmę, to może będą bliżej powierzchni, to może będzie łatwiej. No, teraz troszkę lepiej. Nie gonią tak strasznie. Naprawdę ładny gupik. No teraz niestety nie mam aż tyle samców, co jeszcze niedawno. No, kilka jest. Będzie za chwilę cała masa. No, hoduje się te gupiki tak samo jak każde inne. 60 litrów to idealny zbiornik dla akwarium z gupikami takiego gatunkowego. Najlepiej każdą formę osobno trzymać, bo no jeżeli tylko raz spotkają się ze sobą dwie różne formy, to już ani nie będziemy mieć tej pierwszej, ani tej drugiej. Ryby potomne będą różne od rodziców. Jeżeli chodzi o akwarium, no to typowa aranżacja dla ryb żyworodnych, podłoże żwirowe, no i proste rośliny. Teraz mam tutaj mocniejsze światło. Na koniec pokażę Wam, jak tutaj naprawdę jest. Tutaj no, na ten zbiornik przypada jakieś 8 watów, 6 do 8 watów. Także naprawdę niewiele, ale mimo wszystko lampa jest dedykowana do roślin, no i robi robotę. Ma mocne pasmo, takie czerwone, no i jak widać grąków nie ma, a roślinki sobie jakoś tam pykają. Przede wszystkim dobrze rośnie ten mech tutaj, taką wielką kępą. Ja go przyciąłem, bo on już dorósł tutaj do szyby i ryby nie miały gdzie pływać, no ale dość fajnie to wygląda. Prosta aranżacja. Ta roślina tutaj to Bolbitis heudeloti. Mech to możliwe, że jest to Christmas moss, ale nie jestem pewny. No a tutaj to obok to Amblistegium serpens. On jest taki dość charakterystyczny. Tworzy takie kłębowisko zazwyczaj nitek. No tutaj trudno mi powiedzieć. Tych różnych mchów obecnie jest dość sporo, różne kultywary są. No i problem z mchem jest taki, że w zależności od światła on trochę inaczej wygląda. Można się bardzo pomylić.
No tak jak mówię, akwarium bardzo proste, za wiele nie ma do upradania. Jakiś tam korzonek, trochę kamyczków, filterek gąbkowy. Tutaj nie mam ogrzewania. W zimie temperatura spada tutaj do 21 stopni. Jak widać, ryby dość żywe są, dość zdrowo wyglądają. No, ta grupa bez problemu się rozmnaża. W odróżnieniu od moich Campoma 42, które tak sobie pykają. Akurat dość dużo tam miałem wad genetycznych, no i obecnie dopiero grupa zaczyna się namnażać. Tutaj takiego problemu nie miałem. No cóż, to kwestia chowu wsobnego. Niby staramy się utrzymać tą formę, którą mamy za wszelką cenę, no ale my wybieramy optycznie. Nie wiadomo, czy ryby wybrane przez nas przeżyłyby w naturze. No i efekt jest taki, jaki jest, że później no, rachityczne te ryby się stają. Szczególnie właśnie widać tu gupików po wielu pokoleniach. On tak powinien typowo wyglądać ten samczyk. Te płetwy ogonowe na przykład są trochę dłuższe niż u zwykłych węglerów, no ale nie aż tak długie jak u tego samca. Ten ma ewidentnie za długie te płetwy już. Powiedzmy, że no, nie jest to jakaś tragiczna mutacja, no ale mimo wszystko ryby nam uciekają. Trzeba je sortować, tego pana trzeba będzie odłowić stąd. Chociaż on i tak zapłodnił samicę, więc to wielkiej różnicy nie zrobi. Natomiast te młode samice, które są, no nie zostaną przez niego zapłodnione. No ale nie wiem, czy uda się powstrzymać na dłuższą metę to, co się dzieje. Za jakiś czas naprawdę trzeba będzie ostro je przesortować. No i ryby, które no, nie są zgodne z kanonem, niestety będą musiały pójść gdzieś indziej. Te dwa samce są właśnie takie, jak powinny być. No a ten pan obok, chociaż jest ładny i duży, no niestety już nie nadaje się do dalszej hodowli. No tak to z głupikiem jest, nic na to nie poradzimy. Jeszcze raz cofnę. Bardzo prosty baniak. To jest po prostu mech. Przede wszystkim to bolbitis, ale ono wkrótce zostanie zarośnięte przez ten mech. On sobie przewędrował tutaj z narożnika. Była taka mała kępka kiedyś. No i doszedł aż tutaj. Natomiast nie potrzebuje dużo światła, co jest zaletą, no i spełnia wszystkie funkcje, jakie są potrzebne w akwarium. Daje schronienie na rybkowi, oczyszcza wodę, no i jest ładny. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Na koniec krótki materiał filmowy od mojego kolegi Piotra. A na dzisiaj, przepraszam, Artura. A na dzisiaj to wszystko. Przepraszam, Artur, mała pomyłka. No, na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz polecam filmik od Artura. Cześć. O, z boku nam się wszystko odbija. No ale zobaczcie, że tego światła nie ma aż tak strasznie dużo. A cały tutaj ten regał to jest 160 cm. No, oświetla taka pojedyncza lampa LED o mocy, z tego co widzę, z tego co widzę, to jest 18 W na 1,60 m, 18 przez 3, 6 W wychodzi na akwarium. Także to naprawdę dosyć tanio i można coś tam hodować, chociaż tutaj nam się wszystko odbija teraz. Pozdrawiam, cześć.